Wow. Wow. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz zostałem tak strollowany, ale jestem zadowolony. I jestem zadowolony ze względu na to, że po części Bleach stał się lepszy, a w zasadzie taki, jakim myślałem, że będzie. A z drugiej strony cieszę się, bo z tego co widzę, to był troll, który zorganizowaliście bez jakiegoś wstępnego ustalenia. Po prostu większość, nie mówię, że wszyscy, bo oczywiście, że nie wszyscy się podporządkowali tej niepisanej zasadzie, żeby mnie wrobić, że Aizen tak naprawdę jest memem, ale udało wam się. I jest to o tyle ciekawe, że stało się to dosłownie dzień po wrzuceniu przeze mnie filmu, na miniaturce którego jest zabity Aizen i napis "Uwierzyłem w Aizena". Uwierzyłem w Aizena w takim sensie, że uwierzyłem, że on naprawdę jest ważną postacią. Nie mogę powiedzieć, że porzuciłem wtedy wszelką nadzieję, bo nawet na streamie tłumaczyłem wam to. Mówię tutaj oczywiście o streamie sobotnim. Jeśli się zastanawiacie w ogóle, o czym będzie ten film, chciałbym odpowiedzieć na kilka komentarzy spod tamtego filmu, no i też pokazać wam wycinki z tego streama, które były tymi wycinkami, powiedzmy, najważniejszymi. Kiedy Aizen się pojawił, no i kiedy tę hałabałę swoją koleżankę przeciął, czyli tam swoją podopieczną, o tak bym powiedział. Powiedziałem na streamie, że ja do tej pory, w zasadzie do tamtej pory, kiedy Aizen się okazało, że jest memem, byłem wręcz przekonany, żyłem w przeświadczeniu, że tak jak nie znam w ogóle Bleacha, tak wiem, że Aizen jest ważną postacią, bo nasłuchałem się już tyle na jego temat, w sensie może nie szczegółów, ale usłyszałem tyle razy jego imię, słyszałem jakieś memy tyczące się tego, że Aizen jest jednym z najbardziej knujących, planujących, przebiegłych antagonistów. Nawet ostatnio o tym mówiłem w filmie i miałoby się na końcu okazać, że tak nieważna postać została do statusu legendy wyniesiona przez jakiegoś mema, że gość tak naprawdę jest kapitanem off-screenem, został zabity na off-screenie i zrobili z niego mema. Coś jak na przykład Yamcha, ale nawet Yamcha nie został wyniesiony do takiego statusu, powiedzmy, postaci bardzo ważnej, że aż przewyższającej całe anime. No bo Yamcha jest zmemowany, ale Yamcha też miał swoje momenty i Yamcha nie jest, nie powiedziałbym, że większy niż Dragon Ball, no bo na pewno, ale nie wiem, czy Aizen jest większy niż Bleach. Tutaj już fani Bleacha musieliby się wypowiedzieć, jak oni to widzą. Natomiast ja, jako osoba, która nigdy do tej pory Bleacha nie oglądała, powiem szczerze, że o Bleachu samym w sobie słyszałem równie mocno co o Aizenie. Więc dla mnie to było mniej więcej na równi. Jeśli imię Aizena było mniej więcej w moich uszach, w moich oczach przynajmniej na równi z imieniem całego anime, to trudno było mi uwierzyć w to, że jest to tak naprawdę mem. Ale uwierzyłem. Uwierzyłem wam, biorąc pod uwagę wasze komentarze pod tamtym filmem i to najbardziej lajkowane komentarze w stylu "On serio wierzył, że Aizen to antagonista", "Błąd nowicjusza", "Chłop co uwierzył, że Aizen jest na serio", "Aizen trollmaster", "Aizen ładnie to strollował". Ja czytam te komentarze i myślę sobie, wow. Czuję się, jakby mi rodzice powiedzieli po 28 latach mojego życia, że jestem adoptowany. Czyli jestem postawiony przed jakimś faktem, który jest mi tak trudno zaakceptować, że nie jestem w stanie do końca w niego uwierzyć. I rzecz jasna, sama surowa fabuła, nie oceniając tego aspektu, powiedzmy, kulturowego, tego aspektu emocjonalnego, który miałem zaczynając Bleacha, jakby, no, ja byłem przywiązany do tej myśli, że Bleach się zacznie w momencie, w którym Aizen zacznie być antagonistą. Przyznam się wam, podchodziłem do oglądania Bleacha z takim nastawieniem, i być może kwestia tego, że w pewnym momencie okazało się, że tak nie jest, trochę mnie podłamała. No oczywiście też nie pomagaliście tymi komentarzami, żebym się cieszył na oglądanie Bleacha, ale mimo wszystko dziękuję wam za to, bo ten troll był wyśmienity i moment, w którym się dowiedziałem o tym, że Aizen jednak wrócił, że jest antagonistą, że to nie jest żaden hologram tego Kena, czy jak on się tam nazywał, Ichimaru bodajże, że on faktycznie istnieje, że to jest prawdziwy Aizen i że tamta śmierć to była halucynacja, to był taki kamień z serca. Zresztą mogę wam te fragmenty pokazać, nie wiem, czy w momencie, w którym to
ten film oglądacie, zapisy są publiczne, ale tak jak ostatnio mówiłem na filmie, nie wiem czy wszyscy słyszeli, staram się zrobić tak, żeby po live'ach przynajmniej 1-2 dni ten zapis był publiczny. Potem dopiero go ustawię na prywatny, z wiadomych względów, ale generalnie nie chciałbym chyba robić tak, że od razu po live'ie ustawiam na prywatny. Zauważyłem, że chyba nie będzie problemu, jeśli tak będę robił, więc jeśli kogoś nie może być na streamie, to będzie miał jeszcze okazję, żeby tego streama nadrobić, no ale nie tam tydzień później, tylko przez pierwsze 1, 2, może 3 dni, jak zapomnę wejść na Kika i ustawić tego woda na prywatny. Tak czy siak. Aizen mentioned! Aizen wspomniany! My god! Scream if you love Aizen. Strefa mieszkalna? Ja pierdzielę, jakie domki śmieszne. W jednej mojej serii z Minecrafta zbudowałem sobie taki domek. To był chyba drugi sezon Minecraft według Adacha. Aizen! Aizen! Nie! Nie! Aizen! Proszę, Aizen, bądź antagonistą! Ja też! O! Teraz ją zabij. Aizen, zrób to. Aizen, pokaż jaja. Pokaż jaja, Aizen. Pokaż, że współpracujesz ze złymi. Pokaż, błagam cię, Aizen. Błagam. Niech ten Bleach będzie taki, jak sobie go wymarzyłem. Udałem swoją Aizen, przepraszam, że w ciebie wątpiłem. Aizen, przepraszam, że uwierzyłem tym trollom. Jest! 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 Aizen! O, ja pierdolę, czy ja się dałem strollować, kurwa, 3 razy? W jedną i w drugą stronę? Ja już naprawdę nie wiem. A ja wczoraj wrzuciłem film, w którym mówię, że uwierzyłem w to, że Aizen jest zły, a tak naprawdę jest gównem. Jeśli to prawda, szanuję was za to, że strollowaliście mnie w taki sposób i jeszcze potem w komentarzach, kurwa, same komentarze haha uwierzył, haha uwierzył. Potem zauważyłem, że po live'ie, po zakończeniu tego live'a, gdzie zakończyliśmy całą sagę, bo ja to nagrywam tak na dobrą sprawę 16, czyli w niedzielę. Nagrywam to o 12, 2 godziny przed rozpoczęciem kolejnego live'a z Bleacha, więc być może nie powinienem tego nagrywać, jak za 2 godziny będę miał kolejne przemyślenia, ale są to przemyślenia tyczące się tej jednej konkretnej sceny, postaci i też być może całego ogółu anime, a nie ostatnich odcinków, więc ten film i tak będzie, mam nadzieję, że będzie aktualny, no bo ostatnio myślałem, że poprzedni będzie aktualny, w którym mówiłem, że Aizen jest tylko memem, a się okazało, że jednak nie jest memem. Rad557. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, jak perfekcyjnie wyszedł ten troll bez jakiejkolwiek koordynacji. To jest już komentarz, który pojawił się po zakończeniu live'a. Widziałem, że kilka osób weszło tam i zostawiło najświeższe przemyślenia. Wszyscy po prostu uznali, że trzeba go zrobić w balona, żeby miał odpowiednią reakcję na koniec. Jestem dumny z tej społeczności. Co jest ciekawe, w podobnej, powiedzmy, konwencji komentarz pojawił się dzień wcześniej, czyli w momencie, w którym ja jeszcze żyłem w tej błogiej nieświadomości. W zasadzie to chyba zostałem strollowany 2, a może nawet 3 razy, bo na początku myślałem, że Aizen będzie antagonistą, potem zostałem strollowany, bo się okazało, że jednak jest memem, a potem zostałem strollowany, bo się okazało, że jednak nie jest memem. Być może jestem zbyt łatwowierny, ale chcę tutaj to jeszcze raz podkreślić. Część mnie chciała wierzyć. Ja nie porzuciłem wszelkiej nadziei, porzuciłem znaczną większość nadziei, ale nawet jeśli obejrzycie tamten stream, to zobaczycie, no nie wiem czy teraz możecie, ale kto oglądał ten wie, mówiłem o tym, że nie chcę do końca wierzyć i nawet w momencie, w którym Aizen miał się pojawić i jakby zobaczyliśmy ten kontur postaci w oczach tej dziewczynki, nie pamiętam jak ona się nazywała, Harahamach, coś na H, naprawdę nie zapamiętuję tych imion postaci, które nie interesują mnie aż tak bardzo. Ja wtedy powiedziałem Aizen, bo myślałem, że to może będzie Aizen, bo wiecie, to była nadzieja, to było myślenie ściętej głowy, a tu się okazało, że to faktycznie był Aizen. Tamten fragment porównałbym do tego momentu, w którym się okazało, że
myślę, że jestem adoptowany, a jednak nie jestem. Zresztą adoptowane dzieci można kochać tak samo, być może to jest złe porównanie, ale to tak jakby się okazało, inne porównanie, że myślałem, że podczas sesji najtrudniejszy egzamin napisałem tak słabo, że na pewno nie znam i na samym końcu wykładowca czyta oceny i mówi: Pobiechuszka, dobry z plusem. Kurwa, pijemy dzisiaj. Tak było. Widzę, że masz, Oskar Stachowiek, widzę, że masz wspaniałych widzów i społeczność i mam nadzieję, że mimo wszystko nie zrezygnujesz z wybielacza. Zrezygnowałem, ale z wypicia. Chociażby ze względu na to, że wszyscy bardzo chcemy, byś dotrwał do tej najlepszej części. Nie wiem, czy chodziło o tę część, którą ostatnio miałem, ale dużo osób mówi, że będzie jeszcze dobrze, że będzie ten ark z hiszpańską inkwizycją, że będzie jakieś tam Rey Mysterio, Doktor Mundo. Czekam. Oczywiście jest jeszcze nowa seria, więc oczywiście proszę o niespoilerowanie. Jeśli naprawdę nie możecie trzymać języka za zębami i palców na klawiaturze, to nie wiem, to trudno. Były osoby w komentarzach, które próbowały zniszczyć tego trolla. Takie na przykład jak Adrian Podgórski. Okej, każdego widza szanuję. Adriana akurat kojarzę, bo komentuje moje filmy dość często, więc no wiadomo, część widzów kojarzę ze względu na niki. Ale Adrian, co tobą kierowało, pisząc komentarz o treści Aizen powróci i to będzie ważnym antagonistą, więc to żaden mem. Sorry za spoiler. To tak jakbyś kogoś, nie wiem, podszedł na ulicy do człowieka, pierdolnął mu pięścią w twarz i mówisz: sorry za to, że cię uderzyłem. Oczywiście dużo osób na dole się odezwało i mówiło, żeby Adrian usunął ten komentarz. Adrian go nie usunął. Ja na szczęście go nie widziałem. Powiem wam, czytam te komentarze, pod każdym filmem czytam komentarze, w zasadzie wszystkie komentarze czytam, bo jak na YouTubie się nawet doda komentarz, w sensie wy, jeśli dodacie komentarz pod 14 odcinkiem Minecraft według Adacha, to ja też go zobaczę jako jeden z nowszych komentarzy. Akurat to jest fajne na YouTubie, że nawet komentarze pod starymi filmami pokazują mi się jako nowe komentarze, więc ja komentarze czytam wszystkie. Ale ostatnio miałem trochę mniej czasu, też ze względu na to, że streama robiłem rano, więc chciałem jeszcze nagrać wcześniej film, ogarnąć się, zrobić streama, więc nie miałem czasu na czytanie dogłębne tych komentarzy, więc przeczytałem tylko te, które były najwyżej. A najwyżej były te, które wam pokazałem na początku, czyli te, które podtrzymywały tego trolla. Ale jeśli masz przepraszać mnie za spoiler, to po co go piszesz, Adrian? Zresztą, żeby nie było tak, że zrzucam całą odpowiedzialność na Adriana, były też osoby pokroju Darka 2321, Bodzia 871 i Micha Syrek 3714, którzy pisali jakby no wprost, że mnie wkręcacie i że mam czekać dalej, że się nie zawiodę, więc jakby jest to sugestia, że Aizen jednak powróci. Ja myślę, że nawet gdybym przeczytał te komentarze, to i tak bym chyba wierzył w to, co było w tych najbardziej łapkowanych komentarzach, że jest to jednak koniec, że Aizena nie będzie. A nawet jeśli te komentarze miałyby jakkolwiek zasiać ziarno niepewności, to nadal byłaby to niepewność, a nie, że zostałoby mi to zaspoilerowane, więc nie wiem, kto by tutaj trollował. Dobrze, że była ta strona, która dalej trollowała, bo ona jakby niwelowała swoimi wysiłkami osoby, które pisały prawdę, więc ja już nie wiedziałem, co jest prawdą, a co nie. No jak Oskar napisał ten komentarz o społeczności, to ja sobie myślałem: no tak, wiem, że mam fajną społeczność, cieszę się, bardzo was szanuję za to, co się udało, ale nie do końca rozumiem, o co mu wtedy chodziło. Nie wiedziałem, że to chodzi o tego trolla. Ozo Wedge, być może tak się czyta twój nick. Miałem plany na sobotę, ale ja muszę być na tym streamie, to będzie genialne. To XD na samym końcu, być może jest tutaj trochę zdradliwe, ale ja gdybym czytał teraz jakby mówię z perspektywy czasu, ja jak czytałem ten komentarz, to pomyślałem sobie: no tak, no bo końcówka sagi, więc na pewno jakiś tam Bankai Ichigo, walka ostatnia, być może rozwiązanie wątku, znaczy na pewno rozwiązanie wątku z Rukią. No tak, musisz być w sobotę, bo będziemy kończyć sagę. Swoją drogą, końcówka sagi była oglądana przeze mnie z czatem w trybie tylko emotki. Przyznam, że dobrze mi się oglądało w ten sposób, bo nie bałem się w ogóle o spoilery. Z drugiej strony, ja lubię jakby poświęcać czas wam. Nie chciałbym, żeby to było tak, że ja siedzę na live'ie i czat jest totalnie przeze mnie olewany, bo ja zawsze jak oglądałem jakichś streamerów, no ja wiem, że to jest trochę inny stream, bo mam się skupić na anime, okej, rozumiem, ale nigdy nie lubiłem takiej sytuacji, w której wy coś do mnie piszecie i ja to ignoruję, albo ja to muszę ignorować, bo jestem skupiony na czymś innym, więc przepraszam wszystkie osoby, które uważają, że się nie skupiam zbytnio na, albo wystarczająco mocno na tym, co się dzieje na ekranie, przez to, że czytam czat. Staram się skupić na jednym i na drugim, być może nie zawsze mi to wychodzi, na pewno są jakieś rzeczy, które mi umykają, ale powiem wam jedną rzecz.
sama forma oglądania, nie chodzi mi o to, co oglądałem, sama forma oglądania Bleacha z wami, myślę, że dzisiaj sprawia mi większą przyjemność, niż gdybym miał oglądać to sam. Czy to byłoby cokolwiek innego, czy to byłby Bleach, czy to byłby One Piece, którego oglądałem w całości sam, czy to byłoby cokolwiek innego. Więc fakt, że jesteście obok, powiem wam tak, jak mówię do Marci. Jak Marcia wyjeżdża i wiem, że nie ma jej w domu, to tracę trochę sens, tracę trochę chęci chociażby do nagrywania, bo czuję, że nie mam dla kogo pracować. A nawet jak Marcia jest w drugim pokoju i wiem, że po prostu tam siedzi i robi swoje rzeczy i nie rozmawiamy, nawet moglibyśmy cały dzień nie rozmawiać ze sobą, bo tam jesteśmy zajęci swoimi sprawami, to mam dodatkową przyjemność z pracy. Tak, jestem zajebistym romantykiem, wiem, ale mam dokładnie tak samo z wami. Jak oglądam anime i wiem, że jesteście obok i wiem, że też reagujecie na to, to po prostu jest to lepsze. Jakby bardziej enjoyable, jakby to powiedzieli po angielsku, bardziej można się tym cieszyć. Matti, widzę, że spora część wniosków z dotychczasowych odcinków następnym razem będzie nieważna. Znowu nie oglądałeś uważnie. W 48 odcinku było powiedziane, że Urahara osiągnął tę technikę, którą to sam stworzył. Bankai w 3 dni. Więc nie tylko Ichigo osiągnął tak prędko Bankai. Poza tym osiągnięcie Bankai to jedno, a jego dopracowanie to drugie. Okej, no zgadzam się. Na pewno jedną rzecz, czy 2, czy może 8 przeoczyłem, ale po to jesteście wy, żeby mi tutaj te rzeczy prostować. Także dziękuję, Mati. Ja się akurat nie czepiam pod kątem takim fabularnym, że Ichigo osiągnął Bankai w 2 dni, czy tam ileś. Raczej po prostu chciałem położyć nacisk na to, jakby na kontrast, który tam padł, że była mowa o 10 latach, a potem jest mowa o 3 dniach, a i tak potem jest to skrócone, więc mamy tutaj wielki kontrast. Nie mam w tym żadnego problemu, bo przecież chociażby Gon i Killua, którzy trenowali pod okiem Biscuit, też się szybko uczyli. Chociaż oni trochę dłużej trenowali, ale nie wiem, można byłoby spojrzeć nawet na Dragon Balla Super, gdzie przed turniejem mocy mieliśmy ile? 48 godzin i Gohan został wytrenowany przez Piccolo. Więc takich przykładów na przestrzeni całego anime jest bardzo, bardzo dużo. Rimuru, znany wcześniej jako Meliodas, widz, który też pisał wiele komentarzy, bardzo wnikliwych czasem i taki, mam wrażenie, widz, który nie okłamałby mnie. Napisał: ty tak serio uwierzyłeś, że typ, co umarł na off-screenie, jest istotny? On tu wybrał trochę inną taktykę. Nie obśmiał mnie, ale takim swoim pseudo-inteligenckim podejściem, pasywno-agresywnym, takim lekceważącym, takim wyniosłym, oceniającym. Serio? Durniu? Uwierzyłeś, że taka postać miałaby być ważna? Ale to był krok do przodu. On dosłownie L z Death Note'a przyjął inną taktykę. Nie obśmiał mnie, tylko wyzwał na pojedynek trochę moją dumę. Że ja głupi uwierzyłem w coś takiego i myślę, no nie, oczywiście, że nie uwierzyłem. Oczywiście, że Aizen jest gównem totalnym, że został przygwożdżony. Dobra taktyka, dobra taktyka. Rawcyk. Piszę ten komentarz już po obejrzeniu strumyka kończącego Arc Soul Society. I jedyne, co chcę powiedzieć, to, że widzowie tego kanału są zajebiści. Wszyscy razem, co widać w komentarzach tutaj. No, okej, umówmy się, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Wkręciliśmy Adacha, że Aizen to Yamcha Bleacha, dzięki czemu, gdy Adaś zobaczył powrót Aizena, miał bardzo dobrą i szczerą reakcję. Uwielbiam fandom kanału Adacho. Dziękuję, Rafał. Miałem nie czytać twojego niku Rawcyk, ale przepraszam, tak przeczytałem, Rafał. Oceniając to stricte fabularnie, uważam, że to było naprawdę bardzo dobre zagranie, że Bleach tutaj zyskał w moich oczach, ale gdyby nie ten ładunek emocjonalny, to i tak bym to bardzo docenił, tylko wyobraźcie sobie, gdybym nie miał ani trochę wiedzy o Bleachu, tych postaciach, które się tam pojawiają, o tym, że Aizen jest popularną postacią. Gdybym podszedł do oglądania Bleacha na surowo, wtedy na przykład, kiedy on był pierwszy raz transmitowany, to ci wszyscy kapitanowie, których na początku poznaliśmy, byliby dla mnie nowymi postaciami. I Aizen jako jeden z nich totalnie wmieszałby się w tłum. I potem jako kapitan, który jest pokonany, myślę, że zrobiłby na mnie mniejsze wrażenie niż chociażby ten z białymi włosami. Nie pamiętam, czy to jest Hitsugaya? Teraz wymyślam imiona totalnie z głowy. Ten z białymi włosami, ten chłopiec, kto trochę wygląda jak Killua. On zrobił większą robotę. Ten w kapeluszu, ten z kwiatami zrobił większą robotę. Zaraki to w ogóle byłby prawdopodobnie najlepszym kapitanem. I Aizen potem, gdyby wrócił, to byłby na pewno duży plot twist. Tylko że fakt, że ja byłem tak przywiązany do tej postaci, potem się okazało, że go nie ma, że jest memem, a potem się okazało, że jednak nie jest memem i że wy w tym wszystkim mnie jeszcze trollowaliście, budując mi na początku tę niepewność, a potem to rozczarowanie, to myślę, że jest
taki główny ładunek emocjonalny w tym wszystkim. Jakby nie umniejszam Bleachowi, bo plot twist jest naprawdę świetny i jakby ta końcówka, w której jeszcze Aizen wszystko tłumaczy, że on też przewidział, no pewnie też trochę przewidział to wszystko, zaplanował to wszystko, że jakby rozkaz aresztowania Rookie wyszedł spod ręki Aizena, bo oni z Ichimaru zabili tych wszystkich 46, czy jakiś tam, wiecie, tych, powiedzmy, tych przewodniczących, czy jakkolwiek chcecie ich nazywać. No to był zajebisty plot twist, ale jakby mówię o samym przywiązaniu do postaci. Myślę, że szok byłby, ale nie byłby na pewno aż tak duży, gdyby to okazało się, że dajmy na to, chociażby właśnie ten Killua, ten białowłosy chłopak, na początku był zabity, a potem on wraca. No to byłoby, nie wiem, jak na przykład dobrym porównaniem jest ten Sanji, jak on się nazywa? Kira, no nie? Też, kurwa, wygląda jak Sanji z One Piece'a, a ma ksywkę, czy tam imię jak Light z Death Note'a. Jak on stanął w tamtym miejscu, w pewnej scenie, że się wydawało, że on jest zły, to powiedzmy, że zabieg fabularny był podobny. Nie mówię, że taki sam, ale też wydawało się, że on jest zły. I był to szok dla mnie trochę, ale nie aż tak duży, bo ta postać jest dla mnie jedną z wielu, a Aizen to był on. No nie? Pain Pan Jager. Może chodzi o Jagera Meistera, a może o Erena Jagera? Haha, pamiętam jak się rozczarowałem Aizenem. Myślałem, że będzie kozakiem, a to tylko mem. Jeszcze tutaj na fałszywe wspomnienia mnie wziął. Pamiętam jak to było. Obejrzałem tylko 50 odcinków, potem już dalej mi się nie chciało. Batonik please, to jest komentarz, który przytoczyłem nawet na live'ie. Nie gadaj, że w te fanarty bez okularów uwierzyłeś. Ja w tamtym momencie autentycznie zwątpiłem. Jak robiłem ranking postaci z Bleacha, ten w ogóle zanim zacząłem oglądać Bleacha, tam gdzie wymyślałem totalnie głupoty, to pomyślałem sobie o 3 najpopularniejszych postaciach z Bleacha i pomyślałem sobie o Ichigo oczywiście, o Aizenie i kojarzyłem tego gościa właśnie w kapelutku, nazwałem go Romper, potem się okazało, że nazywa się Urahara, więc ich wrzuciłem na miniaturkę. I jak wpisywałem w wyszukiwarkę Aizen, to zobaczyłem dużo obrazków Aizena w tej jego charakterystycznej fryzurze, kiedy już ma włosy zaczesane do tyłu, kosmyk, nie ma okularów. Myślę sobie, no to jest Aizen, nie? To jest Aizen. I potem dopiero się zdziwiłem, jak w anime go zobaczyliśmy i on miał inną troszkę fryzurę i miał okulary. Wydawał się być takim w porządku gościem, w sensie takim miłym faciem, no nie? Taki facio to był właśnie. No, to jest dobre słowo, które go określa, facio. I jak czytam ten komentarz Batonika, myślę sobie, kurwa, to jest dziwne, albo jest coś nie tak z moją wyszukiwarką, może niepotrzebnie korzystam z Binga albo z DuckDuckGo, ale żeby wpisać imię postaci popularnej z anime i żeby miały wyskoczyć w większości fanarty, no trudno, no. Tylko dziwne było to, że na Wikipedii, tej fanowskiej Wikipedii Bleacha, tam też było to zdjęcie Aizena bez okularów i myślę sobie, okej, może to są fanarty, ale raczej nie. Stawiałem, tak już szczerze mówiąc w 100%, że to jest Aizen z retrospekcji. Że tak jak mi mówiliście, Aizen będzie się pojawiał, ale tylko w retrospekcjach, więc myślę sobie, okej, czyli ten obraz Aizena bez okularów to jest prawdopodobnie retrospekcja, jak tam był młody i dlatego inaczej wyglądał. Nic bardziej mylnego. Mojżesz, tak naprawdę większość tych rzeczy, na które narzekasz, były wyjaśnione nawet w ciągu jeszcze tych 50 odcinków. Ale tak to jest, jak się nie ogląda uważnie i jest się negatywnie nastawionym od samego początku. Tutaj weto, ale zaraz się do tego ustosunkuję. Nie obraź się, ale takie odniosłem wrażenie, jak oglądałem twojego streama. Jak dla mnie, jeżeli chodzi o początek serii, Bleach jest znacznie ciekawszy niż One Piece, który dajesz jako przykład. I żeby nie było, sam lubię One Piece'a, ale jak dla mnie robił się on dopiero dobry z czasem i miałem problem, żeby przebrnąć przez pierwsze odcinki. No nic, widocznie każdy ma swoje zdanie. No tutaj kolega Mojżesz podsumował to tak, jak w zasadzie ja mógłbym to podsumować. Tak, każdy ma własne zdanie. Dla mnie One Piece to jest zupełnie inna półka, nawet te pierwsze odcinki, ale nie zgadzam się z tym, że miałem negatywne nastawienie do Bleacha, bo gdybym miał, to po co miałbym go oglądać? Namawialiście mnie przez ostatnie lata na wiele tytułów, na wiele różnych anime. Mógłbym spisać dosłownie listę kilkuset tytułów, które przez te ostatnie lata zaproponowaliście mi. Mimo wszystko zawsze ciągnęło mnie do tego, albo może nie tyle co ciągnęło, co jeśli miałoby ciągnąć do obejrzenia jakiegokolwiek nowego tytułu, to myślałem o takich, które są popularne, bo chciałem po prostu sprawdzić to, dlaczego są popularne. Więc Bleach, Naruto, Attack on Titan, Full Metal Alchemist, no ostatnio wyszło Solo Leveling i tak mnie naszło, bo chciałem po prostu skorzystać z tej subskrypcji na Crunchyrollu, którą swoją drogą ostatnio
anulowałem, bo już nic tam nie oglądam. Dr. Stone'a na pewno sobie śledzę i to też jest anime, który mi się bardzo podoba. Zacząłem je oglądać, jak zaczęło wychodzić i w zasadzie oglądam, no może nie teraz, jestem kilka tam naście odcinków do tyłu z Dr. Stone'em, ale to jest jedno ze lepszych anime, jakie kiedykolwiek oglądałem, więc uwielbiam Dr. Stone'a. One Piece'a zacząłem oglądać 2 lata temu, no bo pierwszy film o One Piece wrzuciłem pod koniec 2023 roku i skończyłem go oglądać tak naprawdę w tym roku. No nie, bo na początku jeszcze oglądałem filmy, potem jak One Piece wrócił w kwietniu, to obejrzałem sobie tam 2 odcinki, czytałem mangę na bieżąco i to nadal jest tytuł, który mi się bardzo, bardzo podoba. Tylko mówię, forma nagrywania tamtych odcinków trochę mnie wymęczyła, więc robię sobie aktualnie przerwę, ale do One Piece na pewno wrócę, bo ta historia mnie piekielnie interesuje. Tylko nawet chyba chcę sobie zrobić tak, że jak teraz nie oglądam One Piece i wychodzą nowe odcinki, to potem będę miał więcej do oglądania. Póki nie mam takiej presji, że chcę to obejrzeć, to czekam, aż sobie nowe odcinki wyjdą. Zwłaszcza też, że One Piece ma być sezonowym anime, nie? Czyli pół roku jest, pół roku nie ma. Trochę zszedłem z tematu, ale generalnie jest dużo tytułów, które chcę obejrzeć i zacząłem sobie akurat od Bleacha. Myślę, że dlatego, że najbardziej mnie ciekawił. I może też ze względu na mema. Pozdrawiam fanów Bleacha. Kto pamięta, kiedy się narodził ten mem? Nie powiem, że ma... No, może już ma powoli taki medal półweterana u mnie na kanale. No bo to jest mem sprzed, powiedzmy, 5,5 roku, ale pozdrawiam fanów Bleacha. I myślę, że to też dlatego chciałem obejrzeć Bleacha. I nie miałem absolutnie złego nastawienia. Powiem więcej. Bardzo się cieszyłem na oglądanie Bleacha i myślę, że to sam Bleach trochę swoim poziomem nie dowiózł. I to nie jest kwestia moich oczekiwań, może to też jest kwestia trochę moich oczekiwań, bo miałem oczekiwania wobec tej serii takie, że będzie ona po prostu jakkolwiek ciekawa. Nie oczekiwałem, że będzie wybitna, bo wiem, że tam wszystko się musi rozkręcić, no nie, ja to rozumiem. Według niektórych One Piece też się rozkręca tam po 500 odcinku. Moim zdaniem już znacznie wcześniej, bo najlepsza saga to jest, nie wiem, 250, 300. Najlepsza, ale nie mówię, że jedyna dobra, nie? Wcześniej też było fajnie i potem też było fajnie. Więc myślę, że to jest kwestia tego, że po prostu Bleach, te pierwsze 10-15 odcinków, one nie były nawet dobre. One były średnio słabe. Po prostu przeciętne. Tak jakbym oglądał anime, które w ogóle nie jest skierowane do mnie. No shonen jest skierowany do młodych chłopców, nie? Albo w ogóle do chłopców, do jakichś tam nastolatków ewentualnie. Więc wiadomo, że nie jestem grupą docelową, ale jak to chłopaki ostatnio z Frontu Wyzwolenia Dragon Balla mówili w swoim filmie, czy jest górna granica? Shonen może być dla osób od tego wieku, ale czy jest górna granica? Myślę, że można byłoby taką ustalić, ale moim zdaniem na przykład taki Dr. Stone jest też anime, który jest shonenem, ale mi się bardzo podoba, mimo tego, że jest shounenem i nie jestem w tej grupie docelowej, jeśli uznać ją za tych nastolatków. Więc no nie będę ukrywał, na pewno jakieś nastawienie musiałem mieć, no bo trudno jest podejść do tego z czystą kartą, zwłaszcza jak się słucha o Bleachu tyle dobrych słów, albo się słucha o Aizenie, albo się słucha o tym jakieś Bankaje, i inne Shikaje, i inne Bombaje, więc zawsze jak z jakimś bagażem się to zaczyna, jak się zna tę serię już wcześniej z jakichś opowiadań. Ale moim zdaniem to jest po prostu kwestia słabych pierwszych odcinków. I tutaj wchodzi ostatnia sentencja, którą napisałeś. Każdy ma własne zdanie. Mi się po prostu one średnio podobały. Były rzeczy, które były fajne, kwestia budowy świata, ale jakby fabularnie to było miałkie. Bzezy. W Bleachu niestety początek jest nudny do przebrnięcia, a wszystko nabiera znaczenia po wielu odcinkach, dlatego można się od tego tytułu odbić, ale wytrzymaj Adacho i będzie git. W sumie na wszystkie pytania zadawane na streamie odpowiedź będzie później. I moce Chada są wyjaśnione, i kim są kapitanowie, ich historia, Yoruichi i jej relacje z Byakują, które można było zauważyć na tym moście, Urahara i jego otoczenie. Więc życzę cierpliwości, Adacho. Tutaj muszę zwrócić honor, Bzezy ma absolutną rację, bo chociażby postać Byakui, przeze mnie ostatnio nazwanej nudziarzem, dostała, powiedziałbym, że nawet sporo głębi pod koniec arku Soul Society, kiedy się dowiedzieliśmy o tej historii z jego żoną, która była siostrą Ruki i tak dalej, ta ich relacja. Jest to po prostu dla mnie wystarczający powód, że jak gość jest świadkiem tego, jak jego żona umiera, to może się potem w sobie zamknąć, na lata nawet. Jeśli by się na przykład okazało, bo tego nie widzieliśmy w retrospekcjach, że Byakuya, jak jeszcze jego żona żyła, był radosnym gościem i potem się w sobie zamknął, nie będę już go nazywał albo inaczej, będzie on dla mnie nudziarzem, ale nie będzie to zarzut, bo będę rozumiał, dlaczego tak jest. Więc podejrzewam, że, albo domyślam się, że w wielu innych przykładach też tak będzie, no ale o to właśnie chodzi w tych filmach, żeby mówić to, co czuję na bieżąco, a potem na przykład wszyscy będą mówić: patrz, i właśnie dlatego trzeba było oglądać dalej, bo zmieniłeś swoje zdanie. Esencją tych filmów jest to, co się myśli w trakcie oglądania,
przed zobaczeniem rozwinięcia. Być może niektórych to irytuje, bo wiecie co jest dalej i mówicie co on pierdoli, ale moim zdaniem to jest fajna pamiątka tego, co się czuje w trakcie oglądania, bo ktoś, kto na przykład oglądał tego Bleacha 20 lat temu, może obejrzeć ten film i myśleć sobie, jak to było, jak to on przewidywał te wszystkie rzeczy, albo jakie on snuł wtedy teorie. Kobak quizy. Na streamie miałem wrażenie, że masz bardziej negatywne podejście niż w tym filmie, więc może wybielacz ma jakieś jeszcze szanse u ciebie. Odnoszę też wrażenie, że miałeś jakieś wygórowane oczekiwania, którym Bleach niestety nie sprostał i bez tych oczekiwań odbiór byłby trochę lepszy. Nadal uważam, że Bleach akurat ma to do siebie, że lubi progresować i widać różnicę moim zdaniem między pierwszymi 15 odcinkami, a tym, co się dzieje w Soul Society. Widzimy się w sobotę na streamie, bo bardzo mnie, no teraz już nie w sobotę, następny stream będzie normalnie, chociaż nie o 18, tylko nadal to będzie 14. Bo bardzo mnie to ciekawi, twoja reakcja na ten moment Bleacha. PS, świetny pomysł z chwilowym zostawieniem wodów, ciężko czasem być na streamie i te 2 dni, czy ileś będzie można sobie nadrobić zawsze. Tak jak mówię, kwestia oczekiwań też wynikała z tego, czego się nasłuchałem o Bleachu. Nie chcę zrzucać tutaj na nikogo winy, bo to nie jest kwestia winy, czy bycia w ogóle winnym, ale jak się siada po tylu latach do tak popularnego tytułu jak Bleach, to nie ze względu na to, że się na niego trafiło przypadkiem i się nie wie, co to jest, tylko dlatego, że się o nim słyszało i z jakiegoś powodu chce się go obejrzeć, nie? To jest tylko tyle i aż tyle. Przeczytam wam też komentarz, który mnie rozbawił, jak sobie o nim przypomniałem na streamie, ale też jedna rzecz, która mnie trochę dziwi, czyli odpowiedzi sztucznej inteligencji na ten komentarz. Kali. O Jadacho, jak mogłeś łyknąć coś takiego? Aizen antagonista. XDDDDDDD. Oglądałeś to uważnie? Widziałeś, jak on dobrze traktował Hinamori? O, właśnie, jej imię. I ty teraz, po zobaczeniu tego, nadal twierdzisz, że ktoś taki może być antagonistą? Jak zobaczyłem ten komentarz, to myślę sobie... Kurwa, może faktycznie jestem głupi, może faktycznie łyknąłem tak oczywistego baita. Przecież był dla niej bardzo miły. I nagle umarł, no to jak on może być zły? Ale potem przypomniałem sobie o postaciach z różnych innych anime, które też na początku wydawały się być w porządku, a potem na przykład zdradzały. I myślę sobie, w sumie to nie byłoby nic dziwnego, gdyby się okazało, że Bleach zrobił podobnie? Może jednak przesadzam. Potem czytam te odpowiedzi utworzone przez AI. No tak, dobrze traktował Hinamori. Na swój sposób. Aizen to mistrz manipulacji, więc nic dziwnego, że Hinamori widziała w nim tylko dobro. Kurwa, sztuczna inteligencja już oglądała Bleacha i mi spoileruje w komentarzach, dzięki. Radosław Woejko. Chyba tutaj były jakieś polskie znaki, ale no trudno. Nie ja je usunąłem. Dlaczego nie robisz przemyśleń jak z One Piece? W sensie screeny z anime i opowiadaniem, co się wydarzyło z odczuciami i przemyśleniami. Jestem fanem Bleacha i mimo to twoja seria z One Piece mi wleciała jak złoto. Bo mi się ją źle nagrywało, źle mi się do niej przygotowywało, było to męczące i odbierało mi radość z oglądania One Piece. I nie chcę, żeby to się powtórzyło z Bleachem. Domyślam się, że taka forma jest dla was bardziej atrakcyjna, bo nie dość, że widzicie to w innej formie, powiedzmy w formie przeżywania na żywo, to widzicie też to, co się dzieje na ekranie, to, co się działo na ekranie. I to powtarzam dla osób, które jakby nadal nie słyszały tego. Wiem, że część z was na pewno słyszała, bo o tym wspominałem niejednokrotnie, ale no Radosław chociażby tutaj nie wiedział, więc wiem, że część osób jeszcze po prostu o tym nie wie. I też ostatnio widziałem kilka takich komentarzy pokroju tego, że tamte filmy z One Piece, jakby forma ich była ciekawsza, bo nie było gry w tle, tylko były obrazki z anime. W przypadku One Piece bardzo chciałem zapoznać się z tą historią i też bardzo chciałem nagrać filmy o One Piece. W przypadku Bleacha jest trochę inaczej. W przypadku Bleacha chcę zapoznać się z historią, ale filmy nie są z Bleacha najważniejsze. Filmy chcę, żeby były efektem tego, że Bleach mi się podoba, takim naturalnym następstwem, a nie jakimiś kajdanami, bo po jakimś czasie bywało tak, że czytałem, mówię o One Piece teraz z powrotem, bywało tak, że na przykład czytałem, kiedy kolejne przemyślenia z One Piece, kiedy odcinek z One Piece. I ja myślę sobie, dobra, muszę oglądać One Piece, żeby nagrać odcinek. A to nie powinno tak wyglądać. To powinno wyglądać tak, że obejrzałem One Piece, podobało mi się, więc chcę wam o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że rozumiecie różnicę. Nie chcę, żeby z Bleachem stało się tak samo, bo One Piece to jest nadal za dobra historia, żeby zbrzydła mi przez to, że czułem presję do nagrywania odcinków na ten temat. Z Bleachem tak nie mam i chciałbym, żeby tak pozostało, bo po ostatniej końcówce arku jestem z powrotem tą serią zainteresowany. Może nie aż tak bardzo, jak myślałem, że będę, bo nadal to jest dla mnie tytuł, który bym ocenił na, może nie na 5 na 10, jak ostatnio mówiłem, ale 6,5 na 10. Ta końcówka arku wyniosła trochę poziom, ale nadal jakby oceniam całość, nie tylko sam ark. Sam ark był ok. Mógłbym mu nawet dać 7 temu arkowi Soul Society, ale nadal dałbym 6,5, bo to jest anime dla mnie
po prostu okej. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Być może takich sytuacji jak ostatnio będzie jeszcze więcej i moja ocena się jeszcze będzie zmieniać. Póki co, dzięki Wam za oglądanie, dzięki Wam za wszystkie komentarze i wszystkim osobom, które się przyczyniły do tego trolla, którego ja, no nie wiem, nie przypominam sobie sytuacji, żebym ostatnio tak został strollowany, więc był to troll na pewno historyczny. Dziękuję Wam za to, gratuluję Wam, a osobom, które nie mogą wytrzymać, piszą spoilery do anime, które wyszło, znaczy hej, no można powiedzieć, że to już nie są spoilery, ale nie macie obowiązku pisać komentarza z tym, co się dzieje później, a potem ewentualnie pisać sorry za spoiler, więc chodzi mi tylko o to, że oczywiście ja muszę uważać na spoilery, bo to jest anime, które wyszło dawno temu i to ja je oglądam po czasie, ale mimo wszystko, jeśli wchodzicie specjalnie u mnie w komentarze i specjalnie piszecie spoiler, to ja mogę tylko Was prosić, żebyście się zastanowili 2 razy, czy chcecie to robić. No ja Wam nie będę zakazywał, bo to jest jakby kwestia tego, że ja to oglądam po czasie, ale myślę, że tutaj wlatuje po prostu tryb dla emotek na czacie, na Kiku i jest tak zwana essa. Zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Nie sądziłem jeszcze jakiś czas temu, że będę nagrywał coś w stylu kokła, tylko że obliczu. Ale właśnie to jest kwestia tego, o czym powiedziałem na samym końcu. Filmy obliczu są naturalnym następstwem tego, że chcę Wam o czymś powiedzieć, a nie tego, że czuję, że muszę Wam o czymś powiedzieć. Mam nadzieję, że rozumiecie. Dzięki, do zobaczenia, czyli po japońsku dziana.